Siemanko, witam na kanale Siła w Podróży. Dzisiaj będziemy przemierzać Gruzję razem z moim kolegą Szymonem. Ahoj. Jest to pierwszy odcinek, pokażemy Wam jak to wszystko wygląda, jakie są ceny w Gruzji. Pojedziemy odwiedzić klub AWC Garaj Lebi, to jest klub oczywiście z arm wrestlingu. No i co? I zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać. Pierwsze co musimy zrobić to kupić kartę SIM i po prostu dostać się jakoś do Tbilisi. Pokażemy Wam jak wygląda takie zakwaterowanie, takie nasze pierwsze wrażenia. Właśnie widzimy, że na lotnisku można kupić kartę SIM. Z tego co się orientowałem to jest jedna z najlepszych opcji. Karta SIM kosztuje 45 lari na 7 dni z nielimitowanym internetem, no więc raczej 30-minutowe rozmowy. Tak, i 30-minutowe rozmowy, także raczej się opłaca. No, za bardzo innego wyboru nie ma. Może gdzieś tam w centrum Tbilisi byłoby taniej, ale potrzebny nam jest internet na już, żeby jakoś się tutaj poruszać, jakoś się dostać do tego Tbilisi i do naszego zakwaterowania. No, ale na pierwszy rzut oka wydaje się fajnie. Tak wygląda lotnisko. Właśnie idziemy na autobus, który jest gdzieś tam. Już chyba na nas czeka. Ogólnie teraz może być trochę ponuro, bo jesteśmy wymęczeni. Lot mieliśmy o godzinie 6:40, no to a jakoś o 4:00 trzeba było wstać. A to wiadomo, że kurde, jeszcze stres i w ogóle to ja nawet nie spałem. Nie wiem, czy Szymon, ty coś spałeś, czy nie? Nie. Nie, no, Szymon też nie. Ale później się rozkręcimy, mam nadzieję. I co? Przed nami 7 dni. Zobaczymy, no. Z tego co wiem, to na pewno jest dobre jedzenie, przyjaźni ludzie. I co? I najlepsi armwrestlerzy na świecie. Bilet kupiony, tutaj macie, tyle kosztował z lotniska do Tbilisi, 2 zł, no zajebista cena. Tutaj nie wiem co to jest, ale fajnie wygląda. Zaraz zobaczymy. No. Fajnie nas to wita. Przez to niewyspanie trochę boli głowa. A tutaj w Gruzji mamy 36 stopni, no więc naprawdę dużo. No, tak jak mówię, teraz jedziemy na nasze zakwaterowanie, zostawimy sobie rzeczy, pójdziemy coś zjeść, coś zimnego wypijemy, bo tutaj 36 stopni, może jakieś gruzińskie piwko wleci, albo winko, zobaczymy. No, na razie żadnych ciekawych widoczków nie ma. Po prostu jakaś droga, jakieś tutaj budynki, pewnie centra handlowe, chociaż niekoniecznie. Nawet nie wiem co to jest. O, tutaj też coś ciekawego, jakiś ciekawy budynek. Trzeba by to prześledzić. Teraz najważniejsze to zostawić rzeczy w mieszkaniu, pójść się przejść, zobaczyć okolice, bo nie ukrywam, że jest odczuwanie to gorąco, a w autobusie nie ma jeszcze klimatyzacji. Nie, żeby to było jakieś mega ciężkie, ale jednak jak człowiek od rana nawet jeszcze nie spał, no to jednak zmęczenie, brak wody daje się we znaki. Nadrobimy. Jeszcze jest różnica czasu. Tutaj jest 17:43, w Polsce będzie 15:43, czyli 2 godziny różnicy. Wjeżdżamy powoli do miasta. Tak to na razie wygląda. Można również zauważyć trochę lepsze fury, jak ta Toyotka. Jedzie również trochę gorsze.
takich starych mieszkań, domów z takim fajnym klimatem, no miesza się z nowoczesnymi. Wjeżdżamy, widzę, do centrum. Właśnie wysiedliśmy z autobusu, szybkie zakupy, jakaś woda, zobaczymy jakie są mniej więcej ceny w sklepach i co, i pójdziemy do mieszkania. Weszliśmy właśnie do sklepu, już Wam pokazuję jakie są ceny. Na razie ceny wody, bo to nas interesuje. Są oczywiście gruzińskie lari. Duża kola. Mleko, jakieś kefirki, śmietana, oscypki, jest polski akcent, tarczyński, kawanosy. Dobra, idziemy do kasy. No, jeszcze mi zapomniał piwek pokazać. O, na dole. Mają rozmach. Jakie to? Dobra, woda zakupiona. Ja mam z sobą taki fajny bukłaczek na wodę. Mieści się 3 litry, a przyda się w górę, czy gdzieś, żeby chodzić po mieście. Jest taka rurka. Zaraz sobie uzupełnię. O, i wlewamy. Trzy litry to dość sporo, więc woda uzupełniona. Można pić. Fajna sprawa, polecam każdemu. I co? Od przystanku do zakwaterowania mamy jakieś 20 minut z buta. Kurde, mam nadzieję, że to nie będzie cały czas pod górkę. Ale na to wygląda niestety. No ale co? Jakoś damy radę. Taka okolica. Jest i Szymonek. Teraz wchodzimy w taką mniejsze uliczki. No widać tutaj takie te domy, że lata świetności mają za sobą. Zaraz podejdziemy trochę bliżej. No dobra, no ten nie ma lat świetności za sobą, ale ten już ma. Chociaż tutaj w sumie tak ładnie wygląda to. No mi chodziło o ten domek. Tutaj jakaś muzyczka, jakaś imprezka z boku. Ogólnie klimacik jest fajny i w cieniu ogólnie temperatura nie jest tak odczuwalna i jest całkiem fajnie. Wiadomo, że fajnie jakby taka pogoda się utrzymała, bo tu nie ma co narzekać, bo tylko trzeba się cieszyć. Najważniejsze, że deszcz nie pada i z tego co wiemy, no to cały tydzień ma być około 35 stopni ciepła. No, na zwiedzanie, no to tak mogłoby być trochę mniej, ale jest ok. No, trzeba się liczyć z tym, że tutaj jest inny klimat, trzeba szukać pozytywów. O, zaraz Wam pokażę, jak tutaj wygląda ulica. No ładnie tutaj to wszystko wygląda. Jak na razie. Idziemy sobie tam w górę. Kurde, cały czas pod górkę będziemy mieć. W jakichś górach będziemy mieszkać. Tak. Nogi się robi od chodzenia, nie na siłowni. Prawdziwy armlesterzy to wiedzą. Ja idę ze smoczkiem.
żeby się nawadniać cały czas. No bo jednak na tych lotach, no to jednak tej wody nie pozwalają wnosić. Wiadomo, że można sobie kupić albo mniejszą butelkę, no ale ja nie kupiłem, dlatego nadrabiam teraz. I może, a jest kantor, no. Musimy wymienić trochę pieniędzy. Z tego co też zauważyłem, to tutaj policja jeździ dość wypasionymi brykami, nawet bardzo wypasionymi. Widziałem Mercedesa AMG, tutaj jakieś z BMW, zaraz wam pokażę. Tutaj też takie nowe BMW, nie wiem czy widać, a może tak nie będę nagrywał, żeby się nie zainteresowali nami. Oczywiście nie mamy nic do ukrycia, ale po co kusić los? Tam, no. Tutaj nie wiem, jakiś chyba budynek rządowy, sądząc po flagach, nawet ukraińska. Tam właśnie jest policja w Mercedesie AMG, niestety kurde chyba nie będzie widać, ale już nie będę podchodził. Tutaj po drodze jakiś pomnik. Nie wiem, w sumie nie potrafię tego rozczytać. Weberka? Później się dowiemy, ale wąsa ma fajnego. A wąsa dobrego to można... Tak. Tutaj pewnie nasi znajomi z sekcji z Ukrainy rozczytają to wszystko. No i oczywiście z Gruzji też, na przykład Luka. Ciekawe, czy takie autka tutaj się mogą poruszać po mieście. U nas by to nie przeszło. No aż w takim stanie to wątpię. Tutaj jakieś bojowe malunki na ścianach. Nie wiem co to znaczy, ale fajne. Dobra, teraz musimy rozkminić, jak tutaj wypłacić kasę z bankomatu, bo jednak jednak wziąłem trochę za mało kasy. W sensie wziąłem ok, żeby zapłacić tutaj za nocleg, ale wynikły takie sprawy, że kolega nie miał za dużo gotówki i musiałem za niego założyć na lotnisku za kartę SIM. No i teraz brakuje. No ale myśleliśmy, że kurde będzie się dało na lotnisku zapłacić kartą, bo jednak to lotnisko. No ale powiedział nam, no, że tylko gotówka. No ale jednak, no co, potrzebowaliśmy tych karty SIM, no bo bez internetu teraz wiecie jak to jest. Tak to mniej więcej wyglądają te osiedla. No co, no, swój klimacik na pewno mają. Ale czasem liczy się po prostu wnętrze. Wnętrze jest najważniejsze. Zbliżamy się do naszego zakwaterowania. Cali z Sapani. Jednak cały czas pod górkę. I pod górkę. Ale daliśmy radę. Bo jakby nie. Dobra, no to tak wygląda nasza okolica. Właśnie docieramy. Tutaj ponoć jak te czarne drzwi z wejścia. Gdzieś tutaj mamy mieć kluczyk. Dobra, wbiliśmy. Gdzieś tu będzie kluczyk. Szukaj tego kluczyka. Ja jestem za niski. Miałeś to zdjęcie, co nie? Tak, zaraz włączę. Udało się ogarnąć pierwsze otwarcie. Opa! Wchodzimy. No, elegancko się wydaje. Kuchnia. Lodóweczka, mikrofala. Zobacz co tam jest. Pani ubikacja. Tak, ubikacja. Co, najważniejszy pokoik nasz. Dawaj gdzieś tu światło, włączamy. No, więc tak wygląda nasz pokoik. Fajny telewizorek, wszystko jest. Kanapa.
Tutaj taki przedpokój. Tu ja. No i co? Teraz chwila przerwy dla nas i widzimy się potem.